kochani, zanim zaczniemy, chciałabym z całego serca podziękować każdej osobie, która zasubskrybowała mój kanał. To dla mnie ogromna radość i motywacja do tworzenia kolejnych filmów. Muszę się też do czegoś przyznać. Wiem, że jakość moich filmików nie jest idealna. Mój telefon i ja nadal się poznajemy, a montaż czasem ma własne zdanie. Ale obiecuję, że za każdym kolejnym filmem będzie coraz lepiej. Najważniejsze jest dla mnie to, że mogę dzielić się z Wami tym, co lubię, najbardziej gotowaniem. Każdy film przygotowuję z sercem i mam nadzieję, że będzie się Wam miło oglądało. A teraz koniec gadania. Zapraszam Was do wspólnego gotowania. Zaczynamy! Zanim zaczniemy, muszę Wam przedstawić najważniejszego członka naszej ekipy. To jest Tosia, nasz główny kontroler jakości. Nie pomaga w pieczeniu, ale bardzo profesjonalnie pilnuje kuchni i sprawdza, czy przypadkiem nie spadnie coś pysznego. A gdzie Kamilek? Spokojnie, zaraz się pojawi, jak tylko poczuje zapach świeżych bułek. Na pewno przyjdzie sprawdzić, czy można już próbować. Dzisiaj przygotujemy mięciutkie i puszyste bułki wrocławskie. To właśnie z nich zrobiłam moje domowe hamburgery. Są pyszne, delikatne i świetnie sprawdzają się nie tylko do burgerów, ale także na śniadanie czy kolację. Teraz pokażę Wam wszystkie składniki, których będziemy potrzebować. To 500 g mąki pszennej, 300 ml letniej wody, 20 g świeżych drożdży lub 7 g drożdży suchych, 2 łyżeczki soli, 2 łyżeczki cukru oraz 2 łyżki oleju lub 20 g miękkiego masła. Zaczynamy od przygotowania ciasta. Najpierw musimy drożdże rozpuścić w letniej wodzie z cukrem i odstawić na 10 minut. Kurczę, człowiek nie widzi bez okularów. Mieszamy i odstawiamy na 10 minut. Do miski wsypujemy mąkę. Dwie łyżki oleju lub masła. Ja dodam oleju. Do tego dodajemy sól. Wlewamy zaczyn. I wyrabiamy ciasto jakieś 10-15 minut, aż będzie gładkie i elastyczne. Tak wyrobione ciasto przykryj i odstaw do wyrośnięcia na około 1 godzinę, aż podwoi objętość. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę, aż podwoi objętość. Wyrośnie, a w tym czasie Tosia dalej pełni wartę w kuchni,
a Kamilek już pełnie wypatruje momentu degustacji. Ale pięknie ciasto wyrosło. Obsypujemy mąką stolnicę. Wkładamy na nią ciasto wyrośnięte. Obsypujemy mąką i lekko wyrabiamy ręcznie przez chwilę. Tak, wyrobione ciasto dzielimy na 6 części. Ja robię tak, na pół. Raz, dwa, trzy. I z drugiej strony też. Raz, dwa, trzy. Dobra. Z kawałków formujemy podłużne bułeczki. I układamy na blaszę. Obsypujemy mąką. I pozostaw do ponownego wyrośnięcia na 30-40 minut. Ale pięknie wyrosły. Przed pieczeniem natnij każdą bułkę wzdłuż ostrym nożem. Delikatnie. Piecz w piekarniku nagrzanym do 220 stopni Celsjusza, góra-dół, przez 18 do 22 minut.
Dla bardziej chrupiącej skórki wstaw na dno piekarnika naczynie z gorącą wodą lub spryskaj wnętrze piekarnika wodą tuż przed włożeniem bułek. I niech się pieką. Są gotowe. Zobaczcie, jakie pięknie wyrosły. Mięciutkie, puszyste i pięknie zrumienione. W domu pachnie tak, że trudno doczekać się pierwszego kęsa. Jeśli wypróbujecie ten przepis, koniecznie napiszcie, jak wyszły Wam bułki. No i nadszedł najważniejszy moment. Test Kamilka. Proszę mężu. Bułeczka. Ale tak sama bułeczka? Proszę Cię, kochani. No teraz Jak? to lepiej. Pyszna. Żadna piekarnia tego nie zrobi lepiej. Pamiętajcie, świeża bułka najlepiej smakuje uśmiechem. Dziękujemy, że spędziliście ten czas z nami. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych przepisów. Pozdrawiają Was Jolcia. Kamilek i oczywiście Tosia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i smacznego. Pa, pa!